Czy transakcje między podmiotami powiązanymi są niebezpieczne? Jakie są obowiązki stron tych umów? Co to jest dokumentacja cen transferowych? Prawnicy potrafią być pragmatyczni. Daj nam kilka minut, a powiemy Ci, jak zabezpieczyć transakcje między podmiotami powiązanymi. Po co buduje się wielopiętrowe struktury spółek i zawiera transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi? Czasem, by uporządkować biznes, czasem, by zmniejszyć ryzyko, czasem, żeby oszczędzić. A można stracić? To zależy. Ten krótki film to podstawy wiedzy na temat transakcji między podmiotami powiązanymi, przygotowane z myślą o tych, którzy takie transakcje planują lub już je prowadzą i mają sporo pytań i wątpliwości. Na początek, chcemy Cię zapewnić, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi nie są zakazane. Poczułeś ulgę? To dobrze. Inna rzecz, że fiskus chętnie bierze je na swój cel. Wobec tego może bezpieczniej ich unikać? Nie! Z naszego doświadczenia wynika, że unikniesz kłopotów, jeśli będziesz przestrzegać następujących zasad. Po pierwsze, warunki transakcji nie mogą wynikać tylko z przyczyn podatkowych. Nie możesz więc podwyższać opłat np. tylko dlatego, że spółka ma stratę do rozliczenia. Po drugie, musisz przygotować specjalną dokumentację, w której opiszesz m.in. funkcje i ryzyka, które ponosi każda ze stron i uzasadnisz, jak została skalkulowana cena za towary lub usługi. Jeśli nie masz dokumentacji, to będziesz musiał zapłacić nawet 50%. Grożą Ci też inne sankcje. To może lepiej nie ryzykować? Nie, transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są bezpieczne, jeśli podejdziesz do nich z głową. Dlatego radzimy, aby stworzyć dobry plan, w którym po pierwsze, wytypujesz istotne kwotowo transakcje. Po drugie, ustalisz logiczne zasady rozliczeń na obiektywnych czynnikach. Po trzecie, przygotujesz rzetelną dokumentację cen transferowych. Wtedy spokojnie przejdziesz każdą kontrolę. Pamiętaj, transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi oparte o prawo i wiedzę doświadczonego doradcy są bezpieczne. Czasami warto jednak pomyśleć o restrukturyzacji, połączeniu swoich biznesów w jedną spółkę albo uproszczeniu formy rozliczeń. Zapytaj swojego doradcę, przeanalizuj różne możliwości. Zapraszamy na www.powiązane.pl oraz www.pragmatic.pl. Poruszyliśmy kwestie dość skomplikowane. Z konieczności uprościliśmy je. Gdyby coś budziło dalsze wątpliwości, skontaktuj się ze swoim prawnikiem albo z nami.